Obiecałem, że wrzucę i nie trzeba mi co pół roku przypominać. I od razu da się pracować. Nagrywanie filmów ma też jeden zasadniczy minus. Trzeba czasami posprzątać. Nie będę Państwa zanudzał sprzątaniem i proponuję małe heheszki. No co jest, żołnierze? Był rozkaz! Muszę to przekazać. Henryk Matysik, Kolsko, były wójt Kolska. Przekaż panu premierowi, że jest wielki. No tak, pan wójt zbiera punkty. Dzień dobry. A więc długo oczekiwany odcinek. Tu pozdrawiam serdecznie grupę Nacisku, która przy każdej nadarzającej się okazji przypominała mi o obietnicy, którą wypowiedziałem blisko rok temu. A że akurat poleciała sprężarka w mojej starej stacji, to nadarzyła się okazja do nakręcenia materiału z budowy nowej. W dzisiejszym odcinku budowa elektrycznie ogrzewanego parownika, który ma zapobiegać podlewaniu sprężarki przez czynnik w postaci cieczy, bo jak wiemy, sprężarki bardzo tego nie lubią. Tak więc nasz parownik będzie tak naprawdę zbiornikiem na ciecz czynnika, ale też zbiornikiem na olej. Tenże będzie się gromadził w jego dolnej części, więc należy zaprojektować zawór umożliwiający zrzut dla oleju. Do zbierania par czynnika chłodzącego użyjemy kapilary, która normalnie służy do montażu manometrów. Oczywiście sercem urządzenia będzie sprężarka, najlepiej w kolorze czarnym. Bardzo istotnym elementem sprężarki jest przyłącze ssawne i przyłącze tłoczne. Jeśli wpadnie Państwu w ręce sprężarka, która będzie posiadać tylko złącze ssawne, to niestety taka nie nadaje się do projektu. Oprócz sprężarki potrzeba również dekoskraplacza. I oczywiście wentylator, który pozwoli skropić czynnik chłodniczy sprężony przez sprężarkę, a do silnika oczywiście agregator powietrza, który umożliwi kierowanie powietrza bezpośrednio na skraplacz. Całość będzie zamontowana na oryginalnym uchwycie wykorzystanym ze starego osuszacza. Tylko trzeba go wyciąć od obudowy. I powinno dać się zamontować. Ok, wracamy do parownika stacji odzysku czynnika. Najpierw należy wykonać otwór do zamontowania zaworu Schrodera, który docelowo będzie służył do zrzutu oleju, który gromadzi się w parowniku w trakcie procesu odzysku.
Teraz czas na podcięcie w ściance parownika. I lutujemy zaślepkę do rury. Wyszło bardzo ładnie, jak zwykle. Teraz gięcie kapilary. Kapilara będzie zamocowana mniej więcej tak, a więc należy wykonać otwór na krawędzi górnej zaślepki. I kolejne lutowanie. Gotowe. Teraz wyznaczamy w połowie wysokości parownika miejsce do osadzenia drugiego zaworu Schradera. Ten zawór będzie służył do podłączenia węża chłodniczego do urządzenia, z którego będziemy ściągać czynnik chłodniczy. Oczywiście poprzez złączkę otwieracza. Rurka jest zagięta do dołu, by rozbrysk oleju następował właśnie na dole parownika. I kolejne lutowanie.
Pięknie, jak zwykle. Łączenie w całość. Może jak się przychyli w dół, to będzie tylko łatwiej. No i mamy parownik, przewód grzejny i taśmę aluminiową, ale zbrojoną. Koniec przewodu grzejnego należy zabezpieczyć rurką termokurczliwą. To zagwarantuje nam pewne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania stacji odzysku. W tym momencie przyda się bardzo kawałeczek taśmy, która pozwoli wystartować z procesem owijania parownika przewodem grzejnym. Owijamy oczywiście raz przy razie od początku, czyli dolnej części parownika, aż do samej góry. Cel jest taki, bo przewód grzejny ma moc 40 W na metr bieżący, a te 80 W, czyli 2 metry bieżące, należy zmieścić na długości 20 cm parownika. Taśma aluminiowa zbrojona pozwoli w dość łatwy sposób przytwierdzić kabel grzejny do parownika i tym samym uniknąć jego późniejszego odwijania się.
Na koniec otulina kauczukowa, dzięki której ciepło będzie zamknięte i nie będziemy niepotrzebnie grzać otoczenia. Całość parownika wspomaganego elektrycznie wygląda tak. Kruciec do odzysku oleju z procesu odzysku czynnika chłodniczego, kruciec do przyłączania węża chłodniczego i nasza kapilara, którą będziemy podłączać do sprężarki i manometru. A teraz zagadka. Вот такая вот фигня получилась. Значит, теплообменник это свэп, 20 пластин. Co tu jest źle i dlaczego to nie będzie działało poprawnie? Потроха от A na chwilę obecną to tyle w części drugiej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem.